Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj nie nagrywam całego dnia, dlatego że to będzie jutro. Jutro będziemy robili chleb na zakwasie, dlatego dzień wcześniej, tak jak obiecałam, zrobimy dokarmianie zakwasu. Przed tym, aby upiec chleb, zakwas zawsze trzeba porządnie dokarmić. Dzięki temu zakwas dobrze pracuje i po prostu chleb wyrasta. Taka jest zasada. Zakwas trzeba dokarmiać. Ja staram się tak 2-3 razy w tygodniu dokarmiać. Pamiętajmy to, że jeżeli nie pieczemy, no to wtedy, jakby to powiedzieć, marnujemy mąkę, więc trzeba różne przepisy znaleźć, aby jednak ten zakwas, tą mąkę, zakwas nie marnować. Więc zaczynamy. Ja już tutaj mam troszeczkę zakwasu, który został mi. Zawsze tą troszeczkę powinniśmy zostawić, nawet odrobinkę. To nie musi być dużo, to może być łyżeczka zakwasu. Dzięki temu będzie więcej pracować. Kolejna rzecz to musi być mąka. Ja karmię mój zakwas mąką, którą mam, ale nie używajcie takiej do ciast. Ona się nie nadaje. Najlepiej użyć tą chlebową albo mąkę pełnoziarnistą. Jak pieczemy chleb, jakiej mąki używamy, to taką mąkę użyjmy do zakwasu. Oczywiście albo pszenna, albo żytnia. To już zależy od Was. Jeżeli pieczemy najczęściej pszenne chleby, no to mamy pszennią mąkę. Ja mam tutaj pszenny zakwas, dlatego że w ogóle ciężko dostać zakwas, raczej mąkę żytnią tutaj w Korei. Ja najczęściej tyle samo, ile mąki dodaję, także tyle samo wody. Nie używam wody filtrowanej, tylko od razu z kranu. Z jakiego powodu? Chyba przez to, że ten zakwas lepiej pracuje. Jeżeli chodzi o konsystencję, to już naprawdę zależy od Was. Ja robię to 100-100. Kiedy nic nie piekę, no to dodaję troszkę mniej tej mąki i troszkę mniej wody. Zamykamy jakimś gazikiem, który ten zakwas musi mieć dopływ powietrza, więc używamy coś, co ma po prostu być przewiewne. Uważajcie, żeby nie zamknąć takiego zakwasu, tak jak ja ostatnio zrobiłam, żeby po prostu go nie zmarnować. Zostawiam na całą noc i rano zaczynam mieszać chleb na drugi dzień. Więc cały dzień, całą noc on po prostu będzie sobie tutaj pracował, będzie wyrastał. W zależności od temperatury w Waszym mieszkaniu to będzie wolniej albo krócej. No teraz on był tak naprawdę aktywny i z takiej ilości zakwasu zrobiła się porcja dodatkowa, więc ten zakwas rano jeszcze był aktywny i mieszamy chleb na aktywnym zakwasie. Dobra. On sobie tutaj odpoczywa. U mnie jest około 19-20 stopni w ciągu dnia i nocy, więc taki cały dzień na spokojnie powinien sobie leżeć i karmić się. Nadszedł kolejny dzień i zaczynam pieczenie chleba. Spójrzcie, jak ładnie tutaj wyrósł mi mój zakwas. Przez całą noc sobie bąbelkował. Tak naprawdę prawie podwoił wielkość. To zależy od zakwasu, zależy od temperatury. Naprawdę musicie patrzeć i jeżeli na przykład zakwas Wam nie rósł, to na przykład do chleba dodajcie drożdże. Ja na przykład do mojego pierwszego chleba dodałam odrobinę drożdży, żeby ten zakwas, wiecie, trochę popracował. On musi pracować i musi w miarę bąbelkować, żeby później nam chleb mógł wyrosnąć. I tutaj dzisiaj zrobiłam właśnie ponownie gofry i słuchajcie, cała ta masa sobie leżała na początku na blacie, potem wstawiłam do lodówki i widać, jak zabąbelkowało wszystko. I gofry dzisiaj wyszły przepyszne, więc nawet na gofry warto dzień wcześniej sobie na przykład zakręcić gofry i wtedy na przykład zostawić na blacie.
To jest pomoc w tym, aby jednak nie marnować zakwasu i resztki, która nam została. Ja będę robiła razem z moim Kitchen Aidem chleb. Mam do tego misę. Najlepsza misa jest na przykład szklana, drewniana do robienia zakwasu, dlatego że zakwas ogólnie lubi drewno albo szkło. Nie za bardzo jest fanem tego metalu, więc zakwas zawsze robimy w szklanym naczyniu i mieszamy drewnianym pałeczką, łyżeczką. Dobra, odmierzamy wszystko. I słuchajcie, do naszego chleba używamy 100 g zakwasu i wymieszajmy to z 250 g wody. Kolejnym produktem, który dodajemy, to jest 80 g mąki pszennej, ale takiej razowej, oraz 320 g zwykłej mąki chlebowej. W Polsce ona jest pod numerem 720p. Kolejnym składnikiem to jest sól. Ja dodaję tutaj 10 g i taką masę mieszamy przez około 10 minut w mikserze. Zobaczycie, jak ten gluten zaczyna pracować i to ciasto robi się takie bardzo soft. Po około 10 minutach widać, jak to ciasto zaczęło pracować, jakie jest znacznie delikatniejsze, zaczęło odchodzić od misy i to jest duży plus. Jeżeli robicie ciasto bardzo luźne, to pamiętajcie o tym, żeby nie dokładać mąki, ale zawsze mieć lekko zwilżone te dłonie, dzięki czemu to ciasto się tak nie przykleja nam do rąk, a jest to bardzo upierdliwe, jak się przykleja i troszkę stresujące. Ja go wyciągnę i jeszcze będę go trochę rozpracowywać tutaj na blacie. Chleb po porządnym ugniataniu jest elastyczny, odkleja się od rąk, ale nie trzymamy go za długo. I słuchajcie, trzeba uformować w miarę taką fajną kuleczkę, żeby włożyć do wyrastania, więc rozciągamy z każdej strony i zawijamy do środka. Później palcami w taki sposób ciągniemy do siebie. Podkładamy w taki sposób pod ciasto i pchamy do środka. Jak kuleczkę mamy uformowaną, to wkładamy do wyrastania na około pierwsze 15 minut. Ja robię zawsze wcześnie rano chleb, dzięki czemu albo mogę go później wstawić na noc do lodówki, żeby sobie jeszcze wyrastał i rano go upiec, albo tak, żeby na wieczór mieć już gotowy chleb do pieczenia. On musi tutaj sobie wyrastać. Temperaturę mam w mieszkaniu 20 stopni, więc jest niska temperatura. Będzie musiał troszkę dłużej wyrastać, prawie cały dzień, tak mi się wydaje, ale to naprawdę zależy od naszej temperatury. Ja idę się ogarniać, bo jak widzicie, nie wyglądam jeszcze, a trzeba makijaż zrobić, jakoś, wiecie, ogarnąć się do życia. Dobra, minęło 15 minut i trzeba go wymieszać. Bierzemy, myjemy rączki, niech będą lekko wilgotne. Ja ostatnio mieszam techniką wkładania rąk pod ciasto, odciągania, wkładania rąk pod ciasto i odciągania. I wkładamy ponownie ciasto na 30 minut tym razem. I będą takie serie 3 razy po 30 minut ze składaniem chleba.
czytanie książek po angielsku w moim wykonaniu idzie masakrycznie wolno. No jestem na stronie, słuchajcie, 20, ale jest ku temu powód, dlatego że zapisuję sobie wszystkie słówka, które nie znam po angielsku. Mam taką specjalną tasiemkę, która jest przezroczysta i można odrywać bez niszczenia książki, a też nie muszę wtedy po niej pisać. I słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, czemu też dzisiaj piekę chleb, dlatego że mój syn zaczął hagwon. Hagwon, czyli takie zajęcia pozaszkolne. Pewnie kojarzycie, w Polsce też w jakimś stopniu one są popularne, na przykład korepetycje z angielskiego, czy z polskiego, czy jakie takie. Ja na przykład chodziłam na balet kiedyś. Ale zrezygnowałam raczej jako maluszek, byłam maluszkiem. Chodziłam też na jakieś zajęcia języczne, dlatego że pamięciowe, bo ja miałam problem z pamięcią, z tego co pamiętam. Tak. Były kiedyś takie popularne w szkołach i słuchajcie, Eliasz zaczął chodzić na piłkę nożną i jest to ciekawe, dlatego że widać, że ma w tym temacie zacięcie, podoba mu się to na pewno i widać jak poprawiła mu się koordynacja, jeżeli chodzi o piłkę, czyli potrafi ją normalnie nogą już łapać, takie to kopnięcie jest silniejsze. Co prawda to są chyba już 3. czy 4. zajęcia, więc całkiem fajnie, po godzinkę chodzi raz w tygodniu. My nie forsowaliśmy, w ogóle go nie będziemy forsować na to, żeby robił i chodził na jakieś zajęcia do hagwonów. Zdecydowaliśmy się na piłkę, dlatego że chcemy go w jakimś sporcie rozwijać. Jeżeli będzie mu dobrze szło, no to będzie to piłka nożna. Jeżeli nie będzie mu za dobrze szło albo nie przestanie mu się podobać, to wtedy zdecydujemy się po prostu na inne zajęcia, na przykład na taekwondo, bo mieliśmy w pewnym momencie zastanawialiśmy się, czy taekwondo czy piłka nożna, bo na początku tylko i wyłącznie taekwondo, ale to wiecie, dlatego że znajomi, dlatego że kumpel chodzi na zajęcia taekwondo, więc on też chce. Później jego drugi kolega, jego tata jest właśnie trenerem, więc Eliasz zainteresował się ogólnie piłką nożną, zaczął z tatą sobie grać po zajęciach, więc zaczął o tym gadać i w pewnym momencie zdecydowaliśmy się, dobrze, idziesz na te zajęcia. Jaki to jest w ogóle koszt? My chyba płacimy około 100 tysięcy za 4 zajęcia w takim hagwonie, więc wychodzi to tak, wiecie, w miarę przystępna cena. Teraz co prawda zaczynają turniej i będzie 8 meczy turniejowych, tak, przedszkolaków. Eliasz już zaczyna chodzić na turniej i to jest 120 tysięcy za taki wpisowy na ten turniej dla przedszkolaków. Myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, jeżeli chodzi o rozwijanie dziecka. Tutaj nie chodzi o to, żeby go po prostu do czegoś zmuszać, że musi chodzić tu. Jaki my mamy w ogóle w przyszłości plan? Bo wiecie, Korea jest znana z tego, że hagwony to jest tutaj podstawa. Jest nawet jakaś taka niepisana zasada, że tak około wieku 4 lat już wypada zapisywać za hagwony, na zajęcia. My nie czujemy presji, raczej o presji ja jeszcze chciałabym porozmawiać. Pewnie kolejny taki przegadany daily vlog będzie na moim kanale właśnie o tym, dlatego że no niestety miałam taki dzień, miałam taki okres, że niestety wyczułam presję z tego powodu. Później Wam wytłumaczę, o co chodzi, ale nie w tym filmie, bo tutaj o hagwonach jest to temat bardzo taki rozległy. Różni ludzie się różnie wypowiadają. Też wszystko zależy, gdzie mieszkamy. W niektórych okolicach, tam gdzie jest dużo osiedli, dużo rodzin, tutaj z podkreśleniem rodzin, jest, myślę, że większa zaciętość nachodzenia do takich hagwonów. To też zależy od przedszkola, bo u mnie na przykład
nie ma takiej presji. U nas jest mała grupa i jakoś puszczają na zajęcia dzieci, ale nie tak często, nie tak szybko, raczej z takim myśleniem, że nie ma sensu tak szybko opuszczać dzieci, a na pewno nie tak dużo na zajęcia. I teraz na przykład większość od mojego syna w grupie siedzi na placach zabaw, jeżeli tylko pogoda dopisuje, bo jednak jeżeli chodzi o pogodę, to wiecie, Koreańczycy mają takie trochę zawieje, trochę zimno i już zimno, lecimy do domu. U nas z Eliaszem to raczej zostajemy, jeżeli po prostu są koledzy i on ma z kim się bawić. I jest tak, że no w Korei właśnie to zależy od zamieszkania, bo są też na przykład właśnie te osiedla, gdzie jest sporo rodzin, to tam już tą presję wpuszczania dzieci na hagwony można odczuć, że właśnie trzeba puścić dziecko, gdzie puszczasz, gdzie idziesz, chodź razem z nami. Może te zajęcia, może tamte zajęcia. Niby to jest pytanie, ale z takim podtekstem, no warto, żebyś puściła, żeby dziecko się rozwijało w tym temacie. Więc jest tak, ale wiecie, nie bierzmy też to jako taki pewnik, bo to wszystko zależy po prostu od rodziców, od tego, jak oni czują. I to też właśnie wszystko zależy od podejścia rodziców i czy oni się poddają od tego, że ich dziecko musi na takie zajęcia chodzić. Ja mam plan po prostu puszczania mojego dziecka tam, gdzie będzie mu się podobało, czy będzie chciał skorzystać z jakichś zajęć, to wtedy go tam puścimy. Jeżeli w przyszłości będzie miał jakieś braki, czyli na przykład będzie mu gorzej szło z językiem, będzie gorzej mu szło z matematyką, będzie miał po prostu problemy, to wtedy będziemy razem z mężem reagowali i na przykład zdecydujemy się, żeby wspomóc go jakimiś korepetycjami, ale nie od razu, że wiecie, 5 lat, 6 lat i od razu wiecie, do jakiegoś hagwonu do późna w nocy, bo też nie chciałabym, żeby spędził dzieciństwo w szkołach i siedział i się uczył. Tu nie chodzi o to, żeby we wszystkim był dobry, to nie chodzi o to, że ma być niesamowicie, nie wiem, wykształcony. Chodzi o to, żeby znalazł coś, w czym będzie się dobrze czuł i dobrze będzie mógł funkcjonować, znaleźć pracę, żeby po prostu żyć na dobrym poziomie, ale w sensie takim, żeby nie musiał swojego życia poświęcać właśnie na pracę, na naukę, aby mógł się po prostu rozwijać w tym, co kocha. Taki jest moje przeświadczenie na przyszłość i takie jest moje myślenie. Zobaczymy, czy to jest dobre, bo oczywiście wiemy, jakie jest życie. Życie lubi nas zaskakiwać i po prostu liczę na to, że moje dziecko znajdzie coś, w czym będzie dobre i w coś, co pomoże mu się rozwijać jako człowiek, tak, żeby po prostu się, nie wiem jak to określić, tak po prostu, żeby mógł godnie żyć i czuć, że robi to, co lubi. O, w takim kontekście. Dobra, ja się zabieram na jedzonko, bo dzisiaj będę dojadała rosół, który mi się właśnie podgrzewa, więc się zabieram i za chwilę muszę znowu rozkręcić chleb. Rozkręcić? Nie, mam go złożyć. Dobra, to było już przedostatnie składanie naszego chleba i słuchajcie, spójrzcie, jakie już tutaj się kreują bąbelki. Te ostatnie składania raczej staramy się delikatnie, raz, dwa i żeby było zrobione, dlatego że właśnie tą strukturę bąbelków chcielibyśmy zachować na chlebie. Po kolejnym składaniu, czyli po kolejnych 50 minutach odstawiamy około na 60 minut
90 minut. To naprawdę zależy, jak ciepło mamy w mieszkaniu. Ja prawdopodobnie zostawię go na 2 godziny, żeby się na spokojnie rozwijał i potem ostateczne składanie. Ale to już wtedy Wam powiem, kiedy będzie na to czas. Zapomniałam, że dzisiaj jest tłusty czwartek i miałam zrobić pączki, dlatego przed pójściem po Eliasza skoczę do Imart i kupię ricottę. Nie, dobrze to wygląda. Nie, bo tak patrzę właśnie, że tutaj chyba za mocno sobie ściągnęłam włosy, wiecie? Nie, jest ok. Tak na kamerze zawsze inaczej to trochę wygląda. I skoczymy po ricottę i zrobimy może dzisiaj ponczusie serowe. I jeżeli nie dzisiaj, to może jutro. Wiem, powinno być dzisiaj, bo jest tłusty czwartek dzisiaj, ale moje dziecko późno wraca i będziemy jeść obiad, od razu będzie trzeba zjeść pączki, więc pewnie będziemy pełni, a jutro jest taki wolniejszy dzień. Mój mąż, z tego co kojarzę, pracuje znowu krócej, więc pójdzie do fryzjera. Ja w międzyczasie pójdę na zakupy, właśnie po pączuś, po ricottę, więc może jutro pójdę. Zastanawiam się. Dzisiaj, słuchajcie, mam za to bulgogi, to, które dostaliśmy od mojego męża z pracy, to zrobić i jeszcze właśnie sprawdzimy właśnie, jak wygląda nasze ciasto na chleb. Dobrze, ciasto całkiem nieźle wygląda. Zastanawiam się, dobra, jeszcze z 40 minut niech sobie tak wyrasta, bo dopiero teraz, niedawno temu wyskoczyło słońce i jest odrobinę cieplej, więc niech to 40 minut wyrasta, potem je złożę ostatni raz i dam do ostatecznego wyrastania. Jest taka zasada, że możemy tam po godzinie, po 2 godzinach wstawić do lodówki i zostawić na noc, upiec rano, jak tylko wstaniemy. Druga opcja też jest, czyli po prostu dajemy do wyrastania, jak wyrośnie porządnie takie ciasto, to wtedy od razu wstawiamy do piekarnika. Czemu ogólnie wstawia się ciasto do lodówki? Żeby ten miąższ był taki delikatniejszy, żeby to ciasto miało czas na takie porządne wyrastanie. Też jest to dlatego, że możemy sobie na spokojnie przełożyć to ciasto do naszej formy. Ja mam garnek żeliwny, najlepszy do pieczenia. Wkładam go do garnka żeliwnego i mi się nie rozlewa na boki, dzięki czemu zostaje ta cała forma taka, jaka powinna być ciasta. Więc się zastanawiam, czy za te 40 minut go nie złożyć ostatecznie, potem dać go na 2 godziny do wyrastania. Tak, 2 godziny? Tak myślę chyba. 2 godziny, poczekajcie, to wtedy będzie 16, 17, 18, 20, o 21 bym mogła go piec. Że takie 3 godziny w lodówce jeszcze na takie wyrastanie na zimno. Żeby właśnie miał tą formę to ciasto, to żeby mi się nie rozlało, ale zobaczę, jak po prostu będzie wyrastało, bo to jest ważne, żeby miało wystarczający czas. Dobra, zbieram się do ogarniania, do obiadku, przygotowywania dalej, a wtedy będziemy patrzeć, jak rozwija się ten czas. Dobrze, będziemy już składać nasz chleb. Przygotujcie trochę mąki, żeby podsypać koszyczek. Jeżeli nie posiadacie koszyczka, to gdzieś takiej wielkości zaaranżujcie na przykład sitko, nakładając jakąś ściereczkę, podsypując mąką, żeby mu później go przykryć. Co prawda takie koszyczki nie są drogie i ja bardzo polecam do zakupu, jeżeli lubicie piec
chleb, porządnie podsypać, żeby nic przez ten czas nie przywarło do koszyczka i wyciągamy. Pamiętamy, zmoczone ręce, nie używamy tutaj mąki. Dobrze, mój chlebek jest już złożony w taki specyficzny sposób. Szczypiemy chleb, żeby go złączyć, żeby te szwy się nie rozchodziły, przez co chleb także będzie miał swój kształt kółeczka. No tak jak mówię, ja go zostawię, teraz jest 4:20, więc tak myślę, że do 18:00 sprawdzę, jak to wygląda, bo temperatura u nas w mieszkaniu troszeczkę podskoczyła i ten chleb na spokojnie ma czas, żeby wyrosnąć i po wyrośnięciu sprawdzę, czy wstawię go do lodówki na wyrastanie, czy od razu go upiekę. No wszystko naprawdę zależy od temperatury, od tego jaką mamy mąkę, jak wyrastało ciasto. Jeżeli będzie elastyczne i wygodne, to od razu go wrzucę do piekarnika. Nie będę się bawiła z lodówką i pewnie dzisiaj w taki sposób właśnie skończę. Zobaczę, jak z czasem się ogarnę. Dobra, słuchajcie, musimy teraz nagrzać sam garnek żeliwny. Ja już go wrzuciłam tutaj do piekarnika. Nastawiam na 250 i na 1 godzinę. Zobaczymy po prostu, czy jeszcze dłużej nie. A jak ciasto wygląda. No i ciasto bardzo ładnie wygląda. Już myślę, że jest powoli gotowe do tego, żeby włożyć do piekarnika. Jak naciskamy, to powoli powinno wracać do swojego poziomu. Troszkę się boję, że jest za delikatne, przez co będzie bardzo ciężko go przełożyć do piekarnika. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, słuchajcie, mamy i chleb, jest zrobiony. Nie chcę go dusić za bardzo, jest trochę dużą ilością mąki. Postaram się Wam pokazać, jak nacinałam ten chleb. Niestety czasami jak trzeba go wstawiać, to robię to bardzo szybko i niestety nie udało mi się tego nakręcić, ale następnym razem postaram się dla Was także to zrobić. No, wygląda bardzo ładnie. Taki fajny bocheneczek. Później go przekroję i spróbujemy z masełkiem. Dobra, jak go piekłam? 45 minut, w tym 25 minut pod przykryciem, potem otworzyłam garnek, wrzuciłam kostkę lodu, raczej taką moją kuleczkę, która miała starczyć na cały czas pieczenia, dzięki czemu była para i dzięki czemu też mamy taką fajną, chrupiącą skóreczkę.
tyle najlepiej go piec. Co prawda trzeba sprawdzać pod koniec, bo wtedy, żeby się aż za bardzo nie zarumienił. No ale wyszedł bardzo ładnie. Jestem z siebie na maksa zadowolona, więc chleb, no, rewelacja. W końcu, kiedy coś nagrywam, wyszło mi. Pewnie się zastanawia, już z kim się właśnie. A to pytanie miało chyba z jego perspektywy. To może nawet mogłabym go zrozumieć. Tylko, że ja już za nim trwały, ale też w określonych sytuacjach bezwzględnie. Jednak dla ciebie wcale nie musi taki być. Daj mu szansę, a jestem pewna, że się dogadacie. Rozumiem, że to zmierzasz. Przemyślę to, co powiedziałaś. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Ostatnio moja ulubiona zabawa, coloring book, Color Your Calm, i bardzo fajne jest, razem ze słuchaniem audiobooków właśnie sobie koloruję takie fajne obrazki. Nawet są takie typowo azjatyckie, w klimacie azjatyckim. Naprawdę fajne i mi się podoba. I kolorowanie takie troszeczkę uspokaja, powoduje takiego, wiecie, odpoczynku, więc ja bardzo polubiłam w ogóle tę zabawę. No najlepiej mieć wtedy już pena do tego, niż ręką klikać, no ale dłonią też można, jeżeli ktoś by chciał spróbować kiedykolwiek. Ja teraz właśnie odpoczynek, czy słuchanie audiobooka, jak to co wieczorem, oraz właśnie kolorowanie kartek. Dobra, ja będę uciekała. Dziękuję Wam serdecznie za tego daily vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy skorzystacie z przepisu, czy także zrobicie swój chleb. Początki bywają trudne, więc mówię, ja wiele razy musiałam niestety wyrzucać mój chleb, bo albo wychodził za twardy, albo za płaski, albo miał zakalca, albo był nawet surowy w środku, więc też bywają takie sytuacje. Ale tutaj technika czyni mistrza i jednak udało się. Udało się i się bardzo cieszę. Teraz już jeszcze lepiej myślę, że znam, rozumiem z chlebu na chleb, kiedy wstawiać go do piekarnika, jak powinien wyglądać, żeby właśnie był taki fajny, elastyczny. Dobra, też wszystko zależy od mąki, jakiej dajecie, to też jest prawda. Dobra, dziękuję Wam bardzo za tego daily vloga, mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Pa!